tak o 4:45 dostaje się herbatę. I budzenie przy okazji. Nic nie widzę. Patrzymy na miejsce ze śniadankiem. W tym namiocie. Bardzo wygodne ustawienie. Ciasto, bułeczki. Niam, niam. Jest 6:10, obóz pomału się zwija. Dostaliśmy jabłuszka. Takie bez smaku, bo to nie polskie, ale wiadomo. A generalnie tam w oddali, taką najwyższą górę, którą widać oblodzoną, to jest, nie powiem co jest, bo to jest jakaś lokalna nazwa, ale ma 5800 metrów. I kiedyś tam był lodowiec, może dalej jest, ale tam no śnieg w każdym razie widać, ale jak tu pada deszcz, to tam pada śnieg. I fajny widok. Jakieś pół godziny spaceru od naszego obozu mamy pierwsze inkaskie ruiny, takie prawdziwe. To jest Runku Rakai albo Runku Wasi w języku quechua, o ile dobrze mówię. Generalnie to była taka bardziej noclegownia na szlaku Inków i przechowywanie jedzenia, więc jak sobie szli z Cusco w stronę gór, no to tu mogli sobie przekimać, tak jak my kimaliśmy na dole. No i generalnie jesteśmy na granicy dżungli, tam na dole, i wysokich gór, bo idziemy dalej na 4000. You know Argentina, you know Ecuador, Colombia, Bolivia, Chile. Those places was Inca land. Incas people, they call like Tahuantinsuyo or regions. That's why between the Quito, Ecuador, to get Cusco City, people found like this construction, small ones. Mostly probably was for the resting places. Another ways, you know, chasquis. This is quite complicated to understand. Who was the chasqui? You know, now you have the phone for sending messages quite faster. How was it in Inca's time? ¿Cómo era en época Inca el mensaje? Rice. Rice message running. You know, people between Quito and Ecuador, they did like between the 11 kilometers, they did like this. Probably the chasquis was going faster, and then he passed the message for you, and you must go like this. Maybe from the Quito, Ecuador, they did like 6 days to get Cusco City. Faster people. I think that person would have been Nicola. So Cusco, too much picture as well was just the messages. No? Yeah. So Inca Trail, in total is 42 kilometers. The beginning Machu Picchu was raised in 1992, a long time ago. Competition. The porters was free for the people as well, like you guys do. One porter, he did it in 3 hours 47 minutes. What? Wow. All the trail. No. This is the record, the Inca Trail. 3 So, out. 3 hours 47 minutes. Ryan's like, One I could be. one porter, he did it. He did it. That's Just crazy. coca and water with sandal. Jesteśmy na najwyższym punkcie dzisiejszej wycieczki, czyli przełęczy Runku Rakai, która ma wysokość prawie 4000 metrów, tam 3970 nad poziomem morza. Inkowie uznali to miejsce za święte i w tych przełęczy właśnie składali dary dla tutejszych andyjskich bogów. Całkiem podobnie jak na przełęczy Martwej Kobiety. Może tam martwe kobiety składali jako dary, nie wiadomo. A las, przez który się przedzieramy, ma w sobie wiele gatunków, które no już są zagrożone wyginięciem. Oby się utrzymały do dalszych pokoleń, bo tutaj trwa jakieś zalesianie, ale to wiadomo, jak to różnie bywa. Dobrze, że ten szlak jest dobrze utrzymany
i szerpowie i przewodnicy pilnują, żeby było tutaj czysto, więc nie należy śmiecić ze sobą, jak to w każdych górach i parkach narodowych. Dbajmy o przyrodę. No i mamy to. Kolejne ruiny inkaskie. Sayak Marca. Twierdza taka, która była właśnie na szlaku. Która była też centrum administracyjnym i tak naprawdę zajmowała się kontrolowaniem przepływu ludności pomiędzy Machu Picchu a Cusco. Czyli takie standardowe, troszeczkę strażnicze, troszeczkę administracyjne. No mieli sobie tutaj swój rejon i rządzili. No i naprawdę pan tu mówi, że fontanny mieli, bo płynęła tamtędy woda z góry właśnie z wodospadów, więc tutaj ludzie przynajmniej już mieszkali i było to naprawdę ładne. No i widoki mieli rewelacyjne. A musieliśmy tutaj wejść jakieś 100 schodów w górę, takich ostrych, ze szlaku powyżej i będziemy schodzić na dół za chwilę, na szlak z powrotem. No i cała twierdza została zbudowana około XV wieku i trzyma się do dzisiaj w postaci ruin. Według Agi to już nie jest twierdza, bo nie ma zamku, nie ma dachu, więc to już są kamienie. Ale są ładne kamienie. Starożytne. Nie starożytne, takie trochę średniowiecze, ale w dalszym ciągu fajne. No i w sumie tu, gdzie stoimy, to jest taki główny placyk. Z tyłu za nami było to podniesienie, to jest ołtarz, na którym Inkowie składali ofiary. I ogólnie ta skała jest zrobiona w kształcie świętej góry Inków Salcantay, bo tam też się składało ofiary. No i tutaj właśnie na tym podejście złożyliśmy liście koki przykryte kamyczkiem i to jest taki dar dla Matki Natury, bo koka jako roślina jest bardzo ważna dla Inków i Indian Quechua. My już po jedzeniu idziemy dalej. Jeszcze nam zostały 3 godziny do następnego obozu, a w miejscu, w którym mieliśmy postój, to była taka piękne widoki. Nie dzisiaj, bo była trochę mgła. Się nazywa to miejsce Cuyo Patamarca. połączenie hiszpańskiego, keczuańskiego i angielskiego w jednym. Idziemy, bo pada i będzie mokro cały czas. Inkaskie prawdziwe schody są naprawdę strome. I oni sobie je tam robili. I jak się dowiedzieliśmy, dzisiejszy dzień trzeci to jest tak naprawdę 80% szlaku, który jest dzisiaj, jest autentyczne, takie nieodtworzone, czyli z czasów inkaskich, czyli tam XV wiek. A my sobie chodzimy po takich XV-wiecznych kamieniach. I one są w bardzo dobrym stanie. Dalej są takie chropowate w swojej strukturze, więc same w sobie nie są śliskie, no ale teraz trochę wody dopadało, więc może to powodować. Ale dajemy poślizg. Dajemy rady. Bez problemu. Wczoraj tylko 2 razy się przewróciłam, delikatnie. Każdemu się zdarza. Miękkie lądowanie było. Bo jak wiemy, Inkowie zmiękczali kamienie, żeby je tak wyżłobić.
Właśnie idąc szlakiem zobaczyliśmy taki kawałek ziemi obsypany. No ja tak chciałam zlokalizować, gdzie on był wcześniej. Patrzę, bo tutaj są też sadzonki fajne, można by sobie coś przywieźć. No ale jeszcze jesteśmy jakieś 2 tygodnie, więc one nie przetrwają. I patrzę, a tu się okazuje, że to jest kawałek gałęzi. Czyli ta ziemia spadła nie z góry, tutaj z brzegu, tylko tam z drzewa. Także mieliśmy dużo szczęścia, że nie przechodziliśmy akurat wtedy tutaj. Jesteśmy przy Intipata, miejscu, które służyło do produkcji pożywienia, żywności i wszelkich dóbr dla mieszkańców Machu Picchu. I tak naprawdę te tarasy, które zbudowali Inkowie, no to zbudowali je po to, żeby uprawiać na nich żywność, no ale w związku z tym, że w górach ziemia jest taka no średnio pod kątem upraw żywności, wiadomo, że rośnie dżungla, ale do upraw musieli tutaj przywozić ziemię tak naprawdę i ze Świętej Doliny i z samego Cusco, czyli targali ziemię sobie na plecach po to, żeby zrobić tutaj tarasy, na których uprawiali żywność dla całej reszty. A ten las stworzył wspaniałe warunki do życia dla lemurów oraz na przykład tukanów. Ale nie widzieliśmy żadnego, bo się we mgle schowały. Tak w ogóle te tereny były na tyle żyzne, że potrafiły utrzymać całą ludność inkaską i tak naprawdę mieli zarąbiste nadprodukcje żywności, co też ułatwiało im później handel, bo mieli jej dużo, więc byli bogaci, bogacili się na handlu i żyli sobie całkiem dostatnie. A teraz tak w ogóle się wrąbałem, bo lazłem sobie na tarasy i mam tutaj do zejścia takie tak zwane kocie schody, które są oryginalnymi inkaskimi. Dotarliśmy. Na miejsce namiotowe z takim pięknym widoczkiem jak za nami. Obóz Wina Wayna, ruiny Wina Wayna jeszcze pójdziemy za chwilkę, ale na razie zwiedzamy obóz. Generalnie okazuje się, że on jest tak rozbity na zboczu, że masakra. Prawie jak to, ta Intipana, co żeśmy widzieli, że każda firma jest na innym tarasie i nasz się rozbija tu. Kiedyś ówczesne ludy uprawiały tu kukurydzę i inne rośliny, a teraz obecne ludy uprawiają tutaj turystów. Takie pola są takie same. Tylko niżej, a tamte są po prostu historycznie zachowane. A do Machu Picchu mamy 6 km, ale nie dziś, jutro. Nie możemy za długo usiedzieć w obozie i idziemy sobie szurnąć do ruinek, które są o tej samej nazwie co nasz obóz, czyli Wina Wayna. Generalnie mamy skręcić za jakimś budynkiem i iść w przód, więc to robimy. Ale fajna dróżka. Tutaj mech rośnie, taki mech i mur, który można potulić. Jest ładnie, przyjemnie, zielono i trochę pada. Ale ten budynek w ogóle, który tutaj jest obok, taki, to on wygląda tak trochę creepy. Porównałbym go z jakimiś takimi, o właśnie, daszek się tu lekko wali. Wow, jakiś urbex będzie. Coś tam jest w środku. Au, pada mi. Z jakimiś takimi perelowskimi, rozwijającymi się budynkami bym go porównał, ale to jest dziwne. Jesteśmy w miejscu z widokiem na Wina Wayna, czyli na szczególne zbocze góry, które ma mnóstwo tarasów i miejsca, w których były fontanny specjalnie przeznaczone do ceremonii religijnych. I jak zapytaliśmy w naszym obozie, czy ktoś ma ochotę się przejść do ruinek kolejnych inkaskich, to on powiedział, nie, będziemy odpoczywać, coś tam. A to takie widoki, że ja... Wow!
Podsłuchując obcego przewodnika, który gdzieś tam sobie coś opowiadał, dowiedziałem się, że tutaj na górze właśnie była świątynia. Nie wiem, czy te okna były do czegoś, w sensie na pewno były, pewnie widok jakieś strażnicze, a główne świątynne rzeczy, które działy się, ceremonie i tak dalej, były tam w środku. No i w tych niszach, oprócz tego, że składali tam dary dla swoich bogów, no to też podobno wkładali głowy wrogów, żeby przestraszyć ludzi, którzy tam przychodzili i żeby tak naprawdę wyglądać na groźniejszych. Bo to zawsze działało w każdym etapie rozwoju cywilizacyjnego. Osobiście jestem zachwycony tym miejscem. Generalnie Wina Wayna oznacza nazwę gatunku kwiatu jakiegoś typu konkretnego orchidei, który gdzieś tutaj rośnie w okolicach. No i w sumie chyba nie wiadomo, jak tak naprawdę to miejsce nazywało się w czasach inkaskich, więc nazwali go, nie wiem, czy już w trakcie, czy po odkryciu jakoś tak stwierdzimy, że nazwiemy to Wina Wayna i będzie fajnie. No i jest. I oprócz tego, że są piękne widoki, w dole rzeka Urubamba i tam jadą pociągi, które zwożą ludzi, czy tam zawożą ludzi do Machu Picchu. I jeszcze piękna tęcza nam wyszła. Chociaż nie wiadomo, czy widać. Ale tu ekstra. A tak wyglądały fontanny, w których odbywały się rytualne ceremonie kąpieli i zanurzenia w świętej wodzie. Stąd płynęła i wypełniała tą przestrzeń. Jest 20. Ostatni wieczór w namiocie i na obozie na trasie Inca Trail. Trzeci dzień dobiega końca. Jesteśmy po kolacji, po prysznicu. Każdy zrobił swój, jaki lubi. Lub jaki może w danych warunkach. Nie drążymy tematu. I dzisiaj mieliśmy pożegnanie z obsługą, które polegało na tym, że zebraliśmy się w kółeczku i podzieliliśmy się naszymi napiwkami dla nich, bo tu jest taka tradycja. I jeszcze wcześniej nam tort zrobili. Tak, życząc osiągnięcia Machu Picchu z piękną pogodą. Ale w ogóle niewyobrażalne jest, jak to w dżungli, generalnie niosąc przez 3 dni składniki, gdzie oni grzali tylko na jakichś palnikach w namiocie, byli w stanie zrobić tort. I to naprawdę taki całkiem niezły. Tak, podobno skomponowali piekarnik z jakichś 4 ścianek i podłożyli pod spód ogień w postaci jakiejś świeczki, czegoś, nie widzieliśmy tego, ale upiekli prawdziwy tort. I 1,5 godziny chyba się to robiło. Tak, podobno. Więc było całkiem fajnie, a jutro wstajemy o 3:20. Dokładnie. Żeby przed 6 już być przy Sungate'cie do Machu Picchu, zobaczyć sobie górę i zrobić zdjęcie. Będzie pewnie duża kolejka. Nasz obóz nazywa się tak samo jak ruiny, na których byliśmy wcześniej, Wina Wayna. I jest tu bardzo dużo ludzi, bo to są nie tylko te 4-dniowe wycieczki, ale też ta 2-dniowa, krótsza, która również kończy w Machu Picchu, ale ma tylko 1 nocleg i tu jest no tak z 15 przynajmniej różnych grup. I już łazienki nie są takie przyjemne, nie pachną tak jakby mogły. Dżunglą jak było wyżej. No po prostu przemiał ludzi tu jest dużo większy. Teraz tu jest podobno właśnie te 15-12 grup. Normalnie w sezonie jest ponad 20, jak nam mówił przewodnik. To musi być tu w ogóle wielkie obozowisko. No. I tak w ogóle ten bar, taki Urbex, co tam dzisiaj go widzieliśmy wcześniej, tam pokazuje, tam był, nie? To nam przewodnik powiedział, że on się zamknął jakieś 14 lat temu, bo wcześniej to normalnie właśnie były tutaj imprezy, że działał tam bar, ludzie sobie idąc na szlaku generalnie tam imprezowali, coś tam, ale zaczął się rozpadać, bo chyba obsunięcie zbocza i zaczął pękać i teraz jest pusty, opustoszały i nic się tam nie dzieje.
a szkoda, bo w sumie ciekawe miejsce, chociaż z drugiej strony dzięki temu, że nie ma takich obozów, takich barów i tak dalej, to miejsce jest zdecydowanie mniej komercyjne, bo idą tu ludzie tylko z namiotami i wszystko się odbywa w namiotach. Tak, i tak naprawdę nie ma żadnych stoisk z sprzedażą czegokolwiek, od pamiątek po ubrania czy napoje. Wszystko trzeba sobie przynieść. A jak nie, to trudno, można głodować. A dzisiaj widzieliśmy gwiazdy, które wskazują na to, że będzie jutro piękna pogoda. A oprócz tego jeszcze wcześniej, jak się tak przyjaśniło bardzo ładnie, to tam widziałam na szczycie taką wieżę. Trochę wyglądała jak widokowa, ale to już właśnie były pierwsze zabudowania widoczne stąd z Machu Picchu, które będziemy jutro oglądać bliżej.